Cześć, to Paulina z kanału Innymi Oczami na YouTubie. Tu też jestem na TikToku. Chciałabym Wam jedną rzecz powiedzieć na pewien temat. Zauważam, że dużo ludzi ma problem w Niemczech tutaj z diagnozą autyzmu. I jeśli chodzi o samą diagnozę, wiadomo, trudno ją zrobić, trudno znaleźć placówkę, trudno być pokierowanym. Z czego wynika fakt, że dzieci w wieku przedszkolnym są generalnie w wielu przypadkach, nie mówię, że we wszystkich, ale w wielu przypadkach w Niemczech źle prowadzone. Ponieważ personelowi w przedszkolach brakuje wiedzy na temat spektrum autyzmu, z czym się to je i tak dalej. Nie mówię, żeby pedagogowie diagnozowali te dzieci, ale po prostu byli lepszymi obserwatorami. Dlatego mega potrzebne są szkolenia w przedszkolach w tym kierunku tego personelu, ponieważ ustawa o inkluzji zapewnia to, że nawet dzieci, które mają jakiś stopień niepełnosprawności, czy jakiejkolwiek narodowości są, mają oczywiście okazję tutaj do pełnego kształcenia, nawet i przedszkolnego, i należy im się to. Dlatego stwierdzam, że póki system to tutaj nic nie zrobi, to jesteśmy bezczynni. Moim zdaniem powinny być środki właśnie kładzone tutaj na edukację pedagogów przedszkolnych, czy nawet szkolnych, czy w podstawówkach w Niemczech, czy nawet szkoły specjalne to już mają, tak? Bo ci nauczyciele są mniej więcej w tych kierunkach kształceni. Jednakże w przedszkolach niestety pedagogowie źle prowadzą rodziców, gdzie dziecko ląduje po prostu w szkole, w której nie powinno wylądować, ponieważ szkoła ma inny punkt nauczania. Przykładowo, jeśli chodzi o same niepełnosprawności, to ma punkt przykładowo niepełnosprawności ruchowej, tak? A tu się wiąże, nie mówię, że każde spektrum autyzmu, ale dużo właśnie, jeśli chodzi o autyzm wczesnodziecięcy. Teraz nie ma tej klasyfikacji, ale kiedyś była i nadal istnieje autyzm wczesnodziecięcy. Nie będę tego podważać, ale jest taka rzecz, że tutaj jest to, że przeważnie te dzieci albo bardzo mało mówią, albo nie mówią wcale i tak dalej. Nie wiadomo, czym to jest